Cześć Wam, witam serdecznie. Dzisiejsza bajka ma tytuł Bądź tym, kim jesteś. Pewnego dnia Bajasz został zaproszony do domu, w którym mieszkała piękna rodzina. Ale do domu został zaproszony dlatego, że w tym domu straszyło. Bajasz się zastanawiał, jak ja mogę im pomóc i w ogóle co w tym domu może straszyć. Gdy Bajasz przyszedł do domu, rodzina się zebrała, było to kilkanaście osób i mówią: nie możemy w nocy spać. Dlaczego? Zapytałem. Coś w naszym domu straszy. Jak to? Coś w waszym domu straszy? Jak to możliwe, żeby coś w waszym domu straszyło? No, coś straszy. Spadają jabłka z talerza. Ktoś je przenosi, układa zupełnie gdzie indziej, a czasami są tylko na ziemi, a talerz jest pusty. Ktoś w domu nas straszy. Mówicie, że ktoś was straszy. Widać z tego, że chcecie być sami straszeni. A czy tobie by się chciało kilkanaście razy w nocy budzić i słyszeć stukanie i pukanie w domu? Myślisz, że to tak fajnie miło, jak się budzimy cały czas? No wiesz, może się trzeba do tego przyzwyczaić, że straszycie się. No i znowu mówisz, że straszymy się. A my przecież jesteśmy bez straszenia się. Coś ktoś widać w nocy przenosi. Te jabłka, czy kiedykolwiek w twoim domu spadły jabłka same z talerza? No wiecie, nie zastanawiałem się. Ale tak na dobrą sprawę, skoro tak jest, trzeba temu zaradzić. Widać z tego, że chcecie się straszyć. Jedna mała dziewczynka podeszła do Bajarza i powiedziała: ja się boję życia. I rzeczywiście tak jest, że ponieważ boję się życia, to często się straszę tym życiem. No dlaczego się straszysz? Bo szukam odpowiedzi na pytania, jak żyć, co w tym życiu robić, czy pójdę do przedszkola, a nie chodzisz jeszcze do przedszkola? Wygląda na to, że jesteś bardzo mądra. Takie piękne pytania zadajesz. No tak, wiem, wszyscy mówią, że jestem taka mądra i taka grzeczna. Nawet nie wiem, dlaczego taka się już urodziłam, więc zadaję te różne pytania i wiem, że się straszę, ale straszę się dlatego, że chcę znać odpowiedź na różne pytania. Widzisz. To jest tak. Urodziłaś się w grze. W grze ma występować prawosłowo strach, bojaźń, lęk, obawa. Wszystkie te słowa są wykorzystywane po to, żeby z czasem otrzymać odpowiedzi na to, w ramach czego się straszysz. To już wiem teraz. Jestem w grze, a w grze jest zwyciężanie, zwycięstwo, przegrana. W grze to mają prawo być takie różne słowa, bardzo ciekawe zresztą. No tak, rzekł Bajarz, rzekłem. A ja, mówi już taka 15-letnia dziewczyna, ja to mam inaczej. Ja po prostu wszystko w życiu doświadczam. No, wspaniale. Rozumiem, że poznajesz, doznajesz, doświadczasz. I co? No patrzę, czy mi się to podoba, czy mi się nie podoba, czy lubię, czy nie lubię, czy kocham, a może nie kocham, czy miłuję, nie miłuję. Czasami nawet zastanawiam się, czy to uwielbiam, nie uwielbiam, ubóstwiam, nie ubóstwiam. A widzisz,
W przygodzie jest tak, że nadaje się znak temu, co miało prawo być poznane, doznane, doświadczone, czy nawet przeżyte. No i ja, jak te jabłka w nocy spadają, w ogóle jestem bez lęku. No widzisz, bo po co ci się straszyć? Najwyżej się zastanawiasz, najwyżej określasz, co to za rodzaj doświadczenia. No i jakie to jest dla ciebie doświadczenie? Pozytywne. Tak, a dlaczego? No bo jak to jabłko spadnie i trochę się obije, a nikt w rodzinie nie chce jeść obitych jabłek, a ja uwielbiam obite jabłka, to jabłko zawsze mnie przypada. Mnie dają, żebym go zjadła, bo wiedzą, że lubię. A no widzisz, czyli doświadczasz w przygodzie takiego doświadczenia. Takie doświadczenie masz. A ja mam tam inaczej, rzekł gospodarz i ojciec całej rodziny. A ty jak masz? Ja po prostu, jak się chcę czegoś dowiedzieć, to zadaję pytanie. Zadaję pytanie, szukam odpowiedzi na to pytanie i albo dostanę od razu, gdy zapytam wewnętrznie, a mam kontakt sam ze sobą czy z Bogiem, czy zapytam innych, bo z jakichś powodów ta odpowiedź ma przyjść do mnie od innych. Ho, ho, ho. Zatem jesteś w zabawie. W zabawie tak jest, że zadajemy pytania i odpowiedź płynie sama. Wcześniej, później, ale ona przychodzi. Skoro już wiecie, że jedna osoba w tym domu ma prawo się straszyć, a pozostałe są w przygodzie albo zabawie, bo z tego wnoszę, że tak jest, bo nikt nie mówi, że się więcej boi. O nie, jeszcze ja się boję, ja. No tak, no, jest jednak was troszkę więcej. Jesteście dużą rodziną, składacie się z kilkunastu osób, więc ma prawo tak być, że jedni są w przygodzie, inni w grze, a jeszcze inni w zabawie. No tak, ale co mamy zrobić z tymi jabłkami? No cóż, widać, trzeba to zaakceptować. A może tu są jakieś duchy i nas straszą? No, ma prawo tak być, że was straszą, ale jak wiecie, w życiu wszystko jest na swoje życzenie. Skoro ta mała dziewczynka chciała być wystraszona czymś, to może i nawet duchy wam tu pomagają, ale bez obawy, brak tu duchów. Po prostu taką macie siłę, moc przekazu, żeby chcieć się wystraszyć, że do tych jabłek dociera ta informacja i one, pewno z wielkim mozołem, bo muszą przejść taką drogę, żeby spaść z tego talerza. No tak, ale czasami żyrandol się buja. No wiecie, jak skumulujecie, a jesteście dużą rodziną, dużo energii, strachu, lęku, to i żyrandol potraficie tym strachem i energią tego strachu poruszyć. Wszystko mamy na swoje życzenie. A skoro już wiemy, rzekli domownicy, to tyle tylko, że może już bez potrzeby, żeby spadały te jabłka. Bo tak naprawdę to pewno chodziło o to, żeby ktoś nam to wszystko wyjaśnił. No, pewno tak. Może już przestaną spadać z tego talerza, a może i lampa żyrandol przestanie się ruszać. Zobaczymy. Póki co na tyle, rzekł bajarz i poszedłem do domu. 2 tygodnie później przyszła do mnie mała dziewczynka i rzekła: wiesz co, bajarzu, ja już przestałam się bać. Wyjaśniłeś mi to, co było trzeba i faktycznie bałam się tak wielu spraw i rzeczy
I teraz przyszłam do ciebie z pytaniem, bo chcę żyć w zabawie. Tak na dobrą sprawę, każdy jest tym w danym zdaniu, w pytaniu, kim chce być. No a ty chcesz być w zabawie, więc jesteś na ten czas zabawą. Słucham, zadaj pytanie. Co mam zrobić, by życie było dla mnie szczęśliwe? No, każdego dnia zastanawiaj się nad tym, co masz zrobić tego dnia, by życie było szczęśliwe. I udoskonalaj każdą swoją czynność, by było coraz szczęśliwsze. O, dziękuję. Dostałam taką odpowiedź, jakiej potrzebowałam. Bardzo dziękuję. O, chcę ci coś powiedzieć. Przestało w naszym domu straszyć. Tak? Naprawdę? Wspaniale. Pewno dlatego, że wszyscy, którzy się bali w tym domu i używali słowa strach i chcieli się straszyć, zrozumieli, że mogą inaczej być i żyć. To dobrze, rzekłem. Cieszę się, że mogłem pomóc. Cieszę się, że pomogłem. To ja dziękuję. Dziękuję też w imieniu rodziny, rzekła dziewczynka. Była jakoś wyjątkowo rezolutna. Proszę bardzo, rzekł Bajarz. Bardzo proszę. Najważniejsze jest wiedzieć, kto jest gdzie w danej czynności, czy w tym, co mówi, w przygodzie, grze lub zabawie. Dziękuję. Cześć Wam.